Cześć Kasiu, jesteś wyciszona. Cześć Gabi. Jestem wyciszona i to jest właśnie ten idealny stan. Idealny stan. No, dzisiaj chciałyśmy trochę mówić o wyciszeniu, a właściwie nie wyciszeniu, wyciszeniu też, ale o regulacji własnego systemu nerwowego i o tym, jak to jest być w takim dobrostanie. Mm. I właśnie myślałam, że chciałabym Ci zaproponować taką króciutką medytację. Co Ty na to? Wspaniale. Zaczynamy. Medytacja. Ona ma służyć temu, żeby rozróżniać swój stan dobrostanu od stanu innego i żeby sobie wyostrzać radar na ten nie najlepszy stan. Nie wchodzimy tu w jakieś oceny. No tak, ten trudniejszy stan, może tak mniej przyjemny w każdym razie, tak? Nie wiem, czy oceny, no ale w każdym razie mniej przyjemny, tak to nazwijmy, dobra? Będzie mniej Dobra, kontrowersyjne i bardziej porozumieniowo bezprzemocowe. spróbujmy. Spróbujmy. To ja bym chciała najpierw Cię zaprosić, żebyś przeniosła swoją uwagę na oddech Dobra. i zobaczyła, jak ten oddech żyje w tobie. Może popłynęła na jego fali przez chwilę. I jak popłyniesz na jego fali, to może zechcesz sprawdzić, jak głęboko on sięga, co ci się porusza w ramach tego oddechu, czy on się zamyka na klatce piersiowej, a może też porusza gdzieś niżej, okolice brzucha. I tak podążając za tym oddechem, zapraszam Cię, żeby sprawdzić, jak Ty czujesz swój tułów. Jakie są doznania z tułowia, jakie do Ciebie płyną. Czy czujesz ciepło może, czy chłód, czy rozluźnienie, czy spięcie. I możesz sobie tak od e, góry puścić taki skaner i zobaczyć aż do dołu, e, od bojczyków aż do pośladków. Poczuć, jak to w ogóle, jakie doznania z ciała przypłyną. I możliwe, że natrafisz na jakieś miejsca spięcia, może wokół ramion, może wokół szyi, może wokół barków, może gdzieś wzdłuż kręgosłupa. Może się też tak zdarzyć, że gdzieś w okolicach żołądka poczujesz spięcie. I za każdym razem, jak trafisz na takie miejsce, to możesz tak wziąć oddech, tak jakbyś kierowała ten oddech dokładnie w to miejsce i wraz z wydechem próbowała to napięcie rozluźnić, rozpuścić. Tak jakby się masło w ciepłej wodzie rozpuszczało, czy na patelni. I jak już przejdziesz cały swój tułów z góry na dół i może z dołu ku górze, to możesz przejść w okolice szyi i sprawdzić swoją twarz, sprawdzić okolice ust, żuchwy, napięcie języka, sprawdzić policzki,
sprawdzić czoło. Często się marszczymy, często napięcie jest tutaj, nawet w ogóle nie jesteśmy świadomi, że ono gdzieś tu jest. Tak samo możemy mieć spięte oczy. Za oczami możemy czuć napięcie. Każde z tych miejsc możemy odwiedzić i z czułością, kierując tam oddech, zapraszać je do puszczenia napięcia. A to Frida widocznie jej się bardzo podoba, puszczanie napięcia. Jak już tak zaopiekowaliśmy swoją głowę i swój tułów, możemy tak poczuć, jakbyśmy się głaskali taką niewidoczną, czułą ręką. To możemy też sprawdzić, jaki jest rytm naszych myśli. Czy one biegną jak szalone, przestraszone konie, czy one sobie stoją i piją przy wodopoju, może czasem parskając i odganiając jakieś muchy ogonem, a może są jak chmury, które przepływają po niebie w ciepły letni dzień, a może jak statki, które się gdzieś zatrzymały na wielkiej wodzie. A może są to żaglówki, które się ścigają ze sobą. A może to jest po prostu jakiś żużel i tam każda jedna wyprzedza każdą jedną i prawie że nie wyrabia nawet na zakrętach, ale jeszcze szybciej biegnie. Tu. Mhm. Jak, jaka jest jakość naszych myśli? Czy one się zbijają w kłęby, czy one są pojedyncze? Możemy sprawdzić tę jakość i w momencie, kiedy czujemy ukojenie, to możemy przejść do drugiej fazy tego ćwiczenia. A w tej drugiej fazie chciałam Cię zaprosić do przywołania na myśl jakiegoś zdarzenia, które w ostatnim tygodniu, może w ostatnich 2 tygodniach zdarzyło się i było jakoś w jakiś sposób trudne, które w jakiś sposób jest teraz żywe. I zapraszam Cię, by je przywołać w pamięci i przywoławszy je w pamięci, zauważyć, czy coś się zmienia w Twoim ciele. Czy zmienia się rytm oddechu, czy zmienia się bicie serca. O biciu serca nie powiedziałyśmy, że to jest też taki towarzysz, który cały czas nam mówi o tym, w jakim jesteśmy stanie. Czy zmienia się coś w ciele, czy pojawiają się jakieś napięcia, może w tułowiu, może w okolicy głowy, a może pojawiają się jakieś gwałtowne myśli. I chciałabym Cię zaprosić, żebyś przez kilka oddechów zaobserwowała je, pomału przenosząc. Patrzę na Ciebie i mam wrażenie, że nabrałaś powietrza. Tak jakby coś było w zawieszeniu, jakby już było trudno usiedzieć. I jeśli masz gotowość, to zaproszę Cię do podzielenia się tym. Czy zauważyłaś jakąś zmianę, jakąś różnicę? No jasne, że ją zauważyłam Hmm. i jestem chyba ciągle z chyba jestem ciągle z jakoś trudno mi pożegnać ten stan, w który wprowadziła mnie ta krótka medytacja, Hmm. gdzie poczułam się
tak dobrze i zaczęłam się osadzać w tej przestrzeni. Mm. Byłam w kontakcie ze swoim oddechem, rozluźniłam swoje ciało i przyznam szczerze, że z trudem przyjęłam Twoje zaproszenie do przywołania jakiegoś trudnego momentu. Mm. Em, No i oczywiście, kiedy to się wydarzyło, to poczułam, jak bardzo spłycił się mój oddech i jak bardzo mnie, to przytrzymało, nie? Że to troszeczkę tak jakby tak sobie wyobrażam, że wiosną, kiedy pojawiają się pierwsze jakieś pąki i jakoś te kwiaty tak nieśmiało zaczynają się rozwijać, a potem przychodzi jeszcze jakiś przymrozek. Mm. No to one są jakoś tak, w jakimś takim zaskoczeniu, w takim, dyskomforcie, nie? Mm. No Mm. więc, tak pokrótce mogę opisać tę, Mm. podróż, w którą mnie zaprosiłaś. Bardzo Ci dziękuję i jakoś chciałam jeszcze podziękować Ci za zaufanie, że byłaś gotowa podążyć za tym, gdzie proponowałam Ci iść. E, I równocześnie chcę jakoś powiedzieć, że to jest coś, co proponujemy jako narzędzie rozpoznawania, kiedy jesteśmy w dobrostanie, a kiedy właśnie opuszczamy tą strefę dobrostanu. I ta różnica między jednym a drugim jest, ma służyć temu, żebyśmy wyastrzali nasz radar i rozpoznawali coraz więcej zmian w ciele, które właśnie mogą świadczyć o tym, że już nie jesteśmy w dobrostanie. Bo zauważanie tej różnicy jest pierwszym krokiem do tego, żeby zadbać o swoją samoregulację, o ten powrót do dobrostanu. Bo cały widz nie polega na tym, żeby zawsze tkwić w stanie totalnej ekstazy bądź ukojenia, tylko żeby umieć do niej wracać, bo życie nas ciągle trochę wytrąca z tej równowagi. I to, jak szybko zdamy sobie sprawę z tego, że tracimy ją, to pozwoli nam bardzo szybko do niej wrócić. Kiedy już leżymy na ziemi, to jest nam trudniej wstać, niż kiedy zaczynamy tracić równowagę. Więc chodzi o to, by jak najszybciej się łapać, bądź jak najszybciej wstawać. I to jest pierwszy krok. Pierwszy krok do tego. Jeszcze nie mówimy o tym, co możemy dla siebie zrobić, żeby się złapać. Mówimy o tym, jak w ogóle zauważać. Chociaż wprowadziłyśmy oddech i ten oddech może być właśnie naszym przyjacielem w puszczaniu tego, co jest napięciem. Nie? By w ogóle puszczaniu tego, co nas trzyma, ale nie o to nam chodzi. Będziemy o tym mówić w kolejnym odcinku. Dziękuję. Dzień dobry. Chciałabym zaproponować ćwiczenie, które pozwala nam zestroić się ze sobą i zestroić się z drugą osobą, które opracowała Sarah Peyton i które wywodzi się z rezonansu, z języka uzdrawiającego rezonansu i mocno jest zakorzenione w porozumieniu bez przemocy, ale jest też mocno zakorzenione w neurobiologii. I ono jest bardzo proste i można je stosować, kiedy chcemy przystąpić do jakiejś rozmowy, chcemy wejść w kontakt z drugą osobą i chcemy sami ze sobą sprawdzić, czy mamy gotowość na ten kontakt. I w ogóle jak to jest być ze sobą, kiedy się spotykamy z drugą osobą i jak to jest być z tą drugą osobą. Ono ma kilka kroków. Zaczynam od tego, że znajduję siebie
Czyli sprawdzam, co czuję. Jakie są odczucia, które płyną z mojego ciała, z mojej klatki piersiowej, z mojego brzucha. Jeżeli te doznania nie są mi dostępne, to sprawdzam swoją twarz. A jeżeli również doznania z twarzy nie są dostępne, co może się zdarzyć, to sprawdzam jakość swoich myśli, czyli czy one płyną tabunami jak pędzące konie, czy one bardziej sobie powoli przepływają jak chmury, czy są wielokolorowe, czy są uderzające, czy mają dużo energii, czy mało. To też jest pewna jakość, która może się nam zmienić zależnie od tego, jak zmieniają się okoliczności. Więc mamy 3 obszary, które możemy zaobserwować. I teraz ja wchodzę w ten pierwszy krok i sprawdzam, jak ja się mam. Jak ja się teraz czuję. I czuję dość przestrzeni w mojej klatce piersiowej, a równocześnie jakieś falowanie. I czuję się osadzona. Mój żołądek się specjalnie głośno nie odzywa. Czuję jakieś mrowienie tutaj u dołu twarzy. I spokój. Ale równocześnie to drżenie, o którym mówiłam, tutaj gdzieś się też przenosi do żołądka. I teraz to jest mój stan na teraz. Pierwszy krok w tym ćwiczeniu. Drugim krokiem będzie zaproszenie w obszar mojej świadomości, zaproszenie do moich myśli, zaproszenie drugiej osoby. I sprawdzam, jak to jest, co się zmienia w moim ciele, kiedy ja tę drugą osobę zapraszam do siebie. I znowu sprawdzam doznania z ciała i czuję jak takie lekkie bańki, trochę jak szampan, a trochę jak jakieś bąbelki spod wody wypuszczane, podchodzą mi do gardła i to jest trochę jak taka zapowiedź śmiechu, trochę jak jakieś światło mi się rozlewa i pojawia się jakaś lekkość, wręcz trochę takie mam wrażenie, jakby się, mimo że mam zamknięte oczy, jakby się światło, jakby słońce wyszło zza chmur i jakbym widziała więcej światła na zewnątrz. I to jest teraz moje doświadczenie, kiedy zapraszam drugą osobę do swojej świadomości. I teraz przechodzę do trzeciego kroku. Pytam, Reniu, jak Ci jest, kiedy słyszysz, jak zmienia się moje doznanie z ciała dzięki Twojej obecności? Znaczy mi się cały czas uśmiecha buzia po prostu z automatu, więc jak tylko słyszałam te słowa, bo też to czułam, te bąbelki i w ogóle to jest takie, nie wiem, dużo radości czuję przede wszystkim. Dużo czuję jakiejś takiej radości, lekkości, swobody. To jest zabawa, że nie jest, wiesz, nie ma w tym ani grama ołowiu, tylko jest takie, wiesz, płynie sobie. I że to jest super po prostu, że życie nie musi być ciężkie, tylko leciutkie. To mi się już myśli bardziej. Takie mam odczucia. Dzięki bardzo. I to na tym kończymy pierwszy etap tego ćwiczenia. I to jest ćwiczenie, które możemy robić w ogóle bez słów. Możemy zaczynać nasz dzień czy nasze powitanie bliskiej osoby od sprawdzenia, jak ja się mam ze sobą, a jak ja się mam, kiedy wpuszczam tą drugą mi osobę do swojej świadomości. Możemy też to robić, kiedy przystępujemy do negocjacji biznesowych. To jest o tym, żeby sprawdzić, czy ja jestem gotowa, czy ja mam otwartość na tą drugą osobę, gdzie ja jestem i jak to jest w ogóle wpuścić tą osobę do siebie.
Pierwszy krok tego ćwiczenia. Za chwilę opowiem o kolejnych. O, jeszcze raz dzień dobry. I teraz chcemy przystąpić do drugiego etapu tego samego ćwiczenia, czyli tym razem ja zestrajam się ze sobą, zestrajam się z Renią, a następnie zapraszam Renię do przywołania jakiegoś trudnego zdarzenia z ostatniego tygodnia czy 2 tygodni. I Renia wcale nie ma potrzeby mówić mi ani co to się wydarzyło, ani jak się w związku z tym czuje. Ja tylko proszę ją, żeby ona się zestroiła z tym wydarzeniem i sprawdzam, co się dzieje w moim ciele, kiedy ja dostrajam się do niej w tej energii. Więc ponownie wchodzę do ćwiczenia. Pierwszy etap. Gdzie ja jestem? I czuję swój swobodny oddech i osiadanie. I teraz czuję przestrzeń, lekkość i spokój. I zapraszam Renię do swojej świadomości. Zestrajam się z obecnością Reni. To jest mój drugi krok. I czuję, jakby się coś tutaj otwiera, tak jakby się jakieś wrota otwierały na poziomie klatki piersiowej. I czuję swój żołądek mocniej. Znowu czuję jakieś falowanie. Trochę jakbym sama pływała. I teraz zapraszam Renię do przywołania tego zdarzenia sprzed tygodnia, 2, z tego okresu. I teraz czuję ból w okolicy głowy, tak jakby mi się coś wdzierało i jakiś chłodny płyn wlewał z 2 stron. I czuję jakiś ciężar, taki jakby mi jakiś ciężki metal ciągnął w dół. Moje ręce się robią bardzo ciężkie. Trudniej mi jest oddychać, ale też jakby jest coś, co mnie pcha do tyłu. Czuję również jakiś ucisk albo ból w okolicy szyi. Jestem ciekawa, jak to jest dla Ciebie, Reniu, usłyszeć. Jak się zestrajam z Tobą. Pierwsze jakiś taki, przykro mi, że czujesz jakiś ból. Ja wiem, jakie to jest i przykro mi, że też to odczuwasz w takim sensie, że to jest duże. I że tak też wchłaniasz to całym ciałem. Przyznaję, że jestem wręcz, wiesz, bardzo poruszona tym, że aż tak mocno to wszystko czujesz. To jest dla mnie zaskakujące. No, ale chyba najbardziej to tak jakoś mam takie poczucie, że nie chcę zalewać kogoś swoim bólem, bo tego jest tak dużo, że można, kurczę, dużo zalać, nie? A jednocześnie on jest bardzo prawdziwy, bo jest po prostu we mnie, kiedy o tym myślę. No. Okej, dziękuję, że się podzieliłaś. I jakoś chciałam się odnieść do tego, jakie to może być zaskakujące, że tak możemy się zestroić ze sobą i równocześnie do tego, że nie chcemy innych zalewać swoimi uczuciami. I ja mam
często tak, że się mogę od jakichś swoich uczuć sama odcinać. I też mogę się zamykać właśnie po to, żeby nie przyjmować uczuć drugich osób. To jest jakaś moja świadoma praca nad moją otwartością, kiedy chcę być w kontakcie z drugą osobą. Więc zapraszam do tych ćwiczeń ze świadomością, że to nie jest o stale byciu w tym stanie otwartości, tylko o nawiązywaniu kontaktu i powracaniu do kontaktu jako stanu świadomego. Dziękuję.